Fasolka szparagowa. Smaczny dodatek do obiadu, bogaty w białko i wiele witamin. Warto więc i dla niej znaleźć miejsce w swoim ogrodzie. Tym bardziej, że jest to roślina łatwa w uprawie. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z ogrodnictwem, to ten odcinek jest dla Ciebie, gdyż podam 8 zasad, które sprawią, że uprawa fasolki szparagowej będzie udana. Mam nadzieję, że te informacje będą przydatne również doświadczonym ogrodnikom. A jeśli macie inne sposoby, proszę dzielcie się nimi w komentarzach. Pomożecie w ten sposób tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z fasolką szparagową. Zachęcam więc do uważnego wysłuchania. Pierwsza zasada dotyczy podłoża. Fasolka lubi ziemię żyzną, próchniczą, dobrze spróchnioną. Będzie dobrze rosła na ziemi wzbogaconej kompostem, ale bez dodatku obornika. Jeśli stosowaliśmy obornik, to możemy siać fasolkę dopiero w drugim roku po jego rozłożeniu. Druga zasada: stosujmy płodozmian. Musimy pamiętać, by fasolkę siać na tym samym miejscu dopiero po 4 latach. Nie możemy siać jej też po innych roślinach strączkowych. Również należy zachować tu 4-letni okres przerwy. Pomoże nam to uniknąć ataku szkodników i chorób grzybowych. Świetnym przedplonem będą rośliny kapustne, cebulowe, pomidory i ogórki. Trzecia zasada to odpowiedni termin wysiewu. Fasolka to roślina ciepłolubna. Wysiewamy ją więc, gdy minie ryzyko przymrozków. Nasiona kiełkują dopiero w temperaturze 11 stopni. Gdy ziemia jest cieplejsza, szybciej doczekamy się wschodów. A zatem najbezpieczniej wysiewać ją po 10 maja, a gdy jest zimno, to nawet nieco później. Chcąc uzyskać ciągłość zbioru, wysiewajmy fasolkę co 14 dni. Możemy to robić przez cały czerwiec, nawet do 15 lipca. Zapewnimy tym sobie zbiory do późnej jesieni. Czwarta zasada: zapewnijmy odpowiedni przepływ powietrza. Jeśli będziemy o tym pamiętać, fasolka będzie mniej atakowana przez choroby grzybowe. Nie siejmy więc nasion zbyt gęsto. Między rzędami pozostawmy odległość 30-40 cm. Odpowiednia odległość między jednym dołkiem a drugim to około 10, a nawet 12 cm. Gdy chcemy do dołka wrzucić po 2-3 nasionka. Jest to praktyczne, gdyż nie zawsze wszystkie nasiona wschodzą. Głębokość siewu to od 3 do 5 cm. Im większe nasiona i bardziej sucha, lekka gleba, tym siew powinien być głębszy. Piąta zasada: zapewnij odpowiednią wilgotność gleby. Fasolka lubi wilgoć, ale nie może mieć za mokro. Zastoje wody sprawią, że nasiona będą gnić. Pamiętajmy, że fasolka to nie ryż, nie sadzimy w wodzie. Ziemia ma być jedynie wilgotna. Największe zapotrzebowanie na wodę następuje w trakcie kiełkowania. Później też podłoże nie może być przesuszone, żeby fasolka dobrze kwitła, dobrze zawiązywała strąki, żeby nie stała się łykowata. Szósta zasada: dobre sąsiedztwo. Fasolka będzie dobrze rosła obok roślin kapustnych, kukurydzy, sałaty, rzodkiewki, seleru, buraków, marchwi, dyni, pomidorów, ogórków. Bliskie sąsiedztwo truskawki będzie chronić ją przed szarą pleśnią. Z kolei czomber będzie chronił fasolkę przed krzycą. W bliskim sąsiedztwie fasolki nie siejemy kopru włoskiego, cebuli, czosnku, pora, kolendry i grochu. Rośliny te będą przeszkadzać w jej rozwoju. Zasada 7. Regularnie kontrolujmy uprawę. Usuwajmy uszkodzone, porażone liście, tak by choroby i szkodliwe patogeny nie przechodziły na kolejne rośliny.
Sprawdzajmy też, czy fasolka nie została zaatakowana przez szkodniki. Jeśli takie zauważymy, od razu reagujmy. 8. zasada. Nie zwlekajmy ze zbiorami. Zbierajmy strąki młode, nie czekajmy, aż w pełni wykształcą się nasiona. Najsmaczniejsza jest fasolka szparagowa, zanim nasiona zaczną pęcznieć, zanim zaczniemy wyczuwać kształt nasion. Im częściej będziemy zbierać, tym większy bierzemy plon. Gdy zerwiemy młodziutkie strąki, pobudzimy fasolkę do wydania kolejnych kwiatów i tym samym przedłużymy zbiory. Ilość zbiorów jest zależna też od odmiany. Wymieniłam 8 zasad. Nie wiem, czy to wszystkie. Te mi przyszły na myśl. Jeśli macie jakieś sposoby na zwiększenie plonów fasolki szparagowej, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, że Wy również możecie wzbogacić moje filmy o swoje doświadczenie i obserwacje. Wiele osób je czyta, więc tak możemy sobie nawzajem pomóc. Dziękuję za uwagę i wszelkie wsparcie w rozwoju kanału. Do następnego.